Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie. Ukraińskie odwody wchodzą do akcji. Wszystko to, co wydarzyło się pomiędzy 16 sierpnia a 19 sierpnia. Zapraszam Was na to, co było i co będzie w tym raporcie. Pamiętajcie, że możecie zostać też patronem, patronką i wspomóc rozwój tego kanału. Natomiast pamiętajmy też o wcześniejszych materiałach. Zapraszam Was do tych materiałów. Działamy dalej, nie poddajemy się wbrew YouTube'owi. Zapraszam Was do rozmowy z Markiem Meissnerem. Nowy przegląd tygodnia, a my przechodzimy na mapę Ukrainy i zaczynamy raport wojenny. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Słuchajcie, z informacji, jakie przez te kilka dni napłynęło, to mamy naprawdę szereg różnych informacji związanych z wojną, związanych z tym, co dzieje się na Ukrainie. Wiemy o zaatakowaniu w sobotę właśnie rejonu samego Czernichowa, teatru dramatycznego przez rosyjską rakietę nagraną przez pewną kobietę, która kręciła materiał. Natomiast pokazuje to kolejny raz barbarzyństwo Rosji, która oszczeliwuje rejony bez względu na to, czy to obiekt cywilny, czy też nie. Natomiast no, takich przypadków jest cała masa. Mamy zbombardowaną Odessę przez rakiety, trafione magazyny ze zbożem. W tym wypadku dla Rosji to jest strategiczny surowiec, pozbywając się konkurencji można eksportować własne. Natomiast no, co się dzieje na linii frontu, to omówimy sobie, bo dzieje się całkiem sporo i mamy też, tak zgodnie z tytułem, wejście do akcji dodatkowych jednostek, to szczególnie na Zaporożu. Natomiast my przejdziemy sobie na odcinek Swatowe-Krymienna i omówimy sobie ten obszar działania. Zaczynamy. Jesteśmy na odcinku Swatowe-Krymienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy dalsze działania rosyjskie na północnym odcinku. Mamy tutaj walki na podejściach do Kysyliwki. Mamy tutaj działania w rejonie Synkiwki. Rosjanie zbliżyli się już do samej miejscowości. Nacierają też w kierunku Petropawliwki. Natomiast no, Wolszyny nie ma gdzieś tutaj zagrożenia, chociaż ukraińskie dowództwo informuje o dużym zagrożeniu i tutaj pamiętajmy, że no, strona ukraińska nie wrzuciła tutaj jeszcze rezerw, bo to co mamy, jeden batalion z 95, jakieś elementy 3. Brygady Pancernej, jeden batalion tutaj stacjonował, natomiast no nie ma tutaj, mamy dalsze działania ze strony 14 Brygady, który jest tutaj takim kręgosłupem tej obrony. Wiemy, że na froncie są elementy 44 Brygady Zmechanizowanej, natomiast wiemy, że Rosjanie atakowali też na północ od Nowosilewskie, natomiast nie ma aż takich sukcesów, zbliżyli się też do Kysyliwki, obrona trwa i nie widać, żeby tutaj miała być załamana. Jeżeli chodzi o odcinek środkowy, mamy tutaj działania jeszcze w rejonie Stynmachiwki oraz miejscowości Nowojechorivka, gdzie atakowali Rosjanie, zostali odparci, rejon Makijewki oraz na Torskę i w lesie na południe od Dibrowej. Co ciekawe, mamy tutaj wycofanie z frontu 58. Brygadę Zmotoryzowaną oraz wejście do akcji Brygady Gwardii Narodowej 12. Brygady Azow, już pod nowym dowództwem weterana Azowstali, który tutaj no, będą walczyć w masywie leśnym. Motywacji im nie brakuje, natomiast no, działania przed nami. Słuchajcie, dla mnie te działania ofensywne strony rosyjskiej na tym odcinku frontu, mimo że strona ukraińska odbiera je jako groźne działania, nie oddaje to jakby odzwierciedla tego, żeby tu strona ukraińska wprowadzała dodatkowe jednostki. Wprowadziła za to część elementów 43 właśnie w rejonie Rajchorodka Karmazyniwka. Widzieliśmy filmik, czyli ja widziałem filmik z użycia artylerii jednostki rozpoznawczej 43 Brygady, która tutaj działała,
a szczególnie na tej właśnie drodze tu, albo tak, tu, nie na tej rokadowej, tylko tu. W każdym bądź razie mamy pewne działania, wiemy, że część tych elementów tej brygady tutaj działa, natomiast to uderzenie rosyjskie jest odpierane, oni tam idą bardzo, bardzo wolno do przodu, albo w ogóle. Marek Meissner śmiał się, że jest to druga Marinka, chodziło mu o Synkiwkę, że to wygląda jak Marinka, natomiast no, Kupiańsk jest blisko, natomiast strona ukraińska miała wiele, wiele czasów na to, żeby tutaj się umocnić. Przejdźmy na odcinek sywierski. Jesteśmy na odcinku sywierskim. Jeżeli chodzi o informacje z tego odcinka, mamy tutaj działania rosyjskie pod Biłochorywką, które zostały odparte, nie uzyskano tutaj powodzenia. Przez kilka wcześniejszych dni faktycznie były tutaj przypadki, że udawało im się coś tutaj poprawić, osiągnąć, natomiast ostatnie dni, no, totalne zatrzymanie tutaj rosyjskich postępów, nie ma tutaj powodzenia. Mamy pewne ograniczone działania rozpoznawcze rosyjskie w rejonie Jakowliwki na kierunku Wesołe. Prawdopodobnie sprawdzenie terenu, ewentualnie rozpoznanie wrogich, czyli w tym wypadku ukraińskich pozycji i zgrupowania ukraińskiego. Wiemy, że po ostatniej wizycie tutaj prezydenta Załęskiego no, były tutaj rozmowy z tymi żołnierzami z brygad, natomiast tyle. Jeżeli chodzi o odcinek bachmucki, to może przejdźmy na mapę Bachmutu. Jesteśmy na mapie Bachmutu. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj na północy bardziej aktywną stronę rosyjską, która prowadziła działania rozpoznawcze na kierunku Orychowo-Wasiliwki, Bohdaniwki oraz Berchiwki. Chodzi tutaj o poprawę tej sytuacji dla strony rosyjskiej. Oni cały czas tutaj naciskają. Natomiast strona ukraińska ostrzeliwała tutaj szereg pozycji rosyjskich, szczególnie w rejonie Krasnej Chory, więc i samego Bachmutu. Jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu, z frontu została wycofana brygada policyjna Lajut. Aktywne działania rozpoczęła tutaj 80. brygada, która ponownie weszła na pierwszą linię. Wraz z 5. brygadą szturmową działają tutaj na kierunku Kliszczejówki przy wsparciu 22. Natomiast bardziej zdecydowane działania w rejonie Andriiwki oraz Kurdimówki, gdzie strona rosyjska broni dość aktywnie te pozycje. Wiem, że strona ukraińska tutaj naciera jeszcze na Ozaryniwkę od południa, więc 28 tutaj działa jakby na dwóch kierunkach. Natomiast na ten moment nie ma tutaj sukcesów ukraińskich. Wiemy, że strona ukraińska ostrzelała w rejonie Kodemy koncentrację wojsk rosyjskich. Natomiast no, wszystkie kontrataki rosyjskie na tym odcinku zostały odparte przez stronę ukraińską. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek, tak jak mówiłem, na samej górze mamy ataki ukraińskie na kierunku Ozaryniwki. Natomiast strona rosyjska uaktywniła się w rejonie Nowokałynowego, prowadziła tutaj pewne działania rozpoznawcze oraz ataki takie sądujące. Natomiast brak innych działań na tym odcinku frontu, sporadyczny ogień artyleryjski, działania rozpoznawcze, szczególnie za pomocą dronów, z jedną i drugą stronę. Na ten moment tyle z tego odcinka. Przejdźmy na odcinek linii ATO. Jesteśmy na odcinku linii ATO. Jeżeli chodzi o tą linię, mamy tutaj działania w rejonie Awdiwki, bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Pewne działania rozpoznawcze, takie sądujące znowu w rejonie Pierwomajskiej ze strony rosyjskiej oraz w rejonie Krasnochorywki. Natomiast większe ataki były zaznaczone w rejonie Marinki, bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Więc tutaj te działania na tej linii ATO dalej, tutaj się nic nie zmienia, mamy cały czas to samo i te same kierunki uderzeń strony rosyjskiej. Przejdźmy na odcinek zaporowski. Jeżeli chodzi o odcinek zaporowski, na tym odcinku frontu mamy działania w rejonie Berediańska. Tym razem w porcie wybuchły znowu kilka eksplozji było, może nie wybuchły, tylko było kilka eksplozji. Wiemy, że w Enerhodarze zaatakowano sztab policji kolaboranckiej, która tutaj, no, kierownictwo tej komendy zostało tutaj porażone przez dron.
Natomiast jeżeli chodzi o inne działania w tym rejonie, no szereg ataków ukraińskich na zaplecze, bezpośrednio zaplecze frontu, dość aktywnie tutaj działa artyleria ukraińska. Natomiast jeżeli chodzi o działania ofensywne, przechodzimy na odcinek Wełyki. Jesteśmy na odcinku Wełyki, Nowosiłki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania strony ukraińskiej, która przesunęła się na południe od Urożejne. Wiemy, że próbują tutaj teraz, że tak powiem, sondować obronę rosyjską właśnie na wschód od miejscowości, która teraz stała się takim trochę kluczem dla strony ukraińskiej. Mówimy tutaj o Zawitnym Bażania, czy jak ona się tam zwie. W każdym razie wiemy, że strona ukraińska próbuje obejść od wschodu oraz od zachodu, natomiast wykonywane kontrataki rosyjskie na Urożajne zakończyły się totalną klęską. Wypowiadają się tutaj żołnierze rosyjscy na telegramie, że no, mają problem, i to duży problem. Ostatnią linią obrony przed główną linią jest Staromuniwka. Jeżeli ona padnie, no to mają Ukraińcy już możliwość walki bezpośrednio o pierwszą linię, jedyną linię na tym odcinku frontu. No i tutaj może być ciekawie, tym bardziej, że miejscowość Projutnym znajduje się w okrążeniu ogniowym. Nie udało się próby dostarczenia pomocy garnizonowi rosyjskiemu w Projutnym. Ukraińcy tutaj, strona ukraińska naciera od strony zachodniej oraz północno-wschodniej na tyły. Mają tutaj dwie rzeczki, które troszeczkę ich blokują. Natomiast nie jest to jakaś przeszkoda. Myślę, że tu bardziej chodzi o to, żeby wyniszczyć nawet, czy zadać jak największe straty, właśnie próbując zaopatrywać samą miejscowość. Kwestią czasu będzie zdobycie, czy opuszczenie przez stronę rosyjską tej miejscowości. Natomiast prawdopodobnie z frontu będzie wycofana, albo już jest wycofana 68. Brygada Jegrów. Pytanie, co wzmocni ten kierunek frontu. Natomiast my przejdziemy na drugi kluczowy też rejon działań ukraińskich na tym odcinku zaporowskim, zaporowsko-donbaskim, więc donieckim nawet. Przejdźmy na drugi odcinek, Robotynę. Jesteśmy na odcinku Robotynę, w sumie zachodnim, bo tutaj mamy jeszcze drugi kierunek. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania ukraińskie, które pozwoliły na zajęcie wschodniej oraz północnej części Robotyny. Na ten moment prawdopodobnie i centrum Rosjanie bronią się tylko na południowych krańcach tej miejscowości, natomiast strona ukraińska od wschodu obchodzi już południową część Robotyny i naciera na kierunku Nowoprokopiwka oraz Werbowe, wcinając się tutaj bardzo, bardzo mocno. Zwiększyła się siła uderzeń siła uderzeń ukraińskich na skrzydłach. Wiemy, że z tego frontu wycofano tę brygadę Azow. Jej miejsce zajęła 14. Brygada Czerwonej Kałyny, która tutaj wzmacnia te działania ukraińskie na skrzydłach. Mamy drugie ramię złożone przynajmniej z dwóch brygad, które tutaj działają. 116 i 65 na kierunku Kopani i Robotynę. Natomiast prawdopodobnie częściowo 47 została wycofana do odwodów, do drugiej linii. Częściowo, bo widziałem jeszcze filmik z żołnierzy, którzy walczą. Wiemy, że zestrzelono w tym rejonie 2 śmigłowce K-52. Natomiast co ciekawe, strona ukraińska uderzyła w piątek wieczorem, czy w piątek po południu na Dorożankę. I co ciekawe, ten odcinek jest bardzo ciekawy, bo ja mówiłem, że ten odcinek środkowy tutaj jest słabiej obsadzony. Dokładnie. Dorożanka, 8 km do Połochy, Fedorivka. Tutaj te linie obrony rosyjskie są słabsze i to też jest bardzo ciekawy odcinek, więc kto wie, jak to nam się tutaj będzie toczyło. Natomiast jeżeli chodzi o te odwody, które w tytule mamy, strona ukraińska wprowadziła już ostatnio 116 i 118, teraz wprowadzono na 100% już 82 oraz 46 szturmową, która wiele miesięcy odpoczywała, chociaż ona na Zaporożu była. Tutaj już
można powiedzieć w takim słownictwie, aklimatyzowała się do tego działania na tym odcinku frontu, zbierała siły. Natomiast pamiętajmy, że to nie są wszystkie jednostki, jakie strona ukraińska tutaj ma. Mamy tutaj drugi rzut, mamy trzeci i prawdopodobnie jeszcze brygady pancerne do rozwinięcia. Natomiast strona rosyjska wprowadziła do walki właśnie 810, która przeszła do odwodów. Wycofany prawdopodobnie został 291 pułk zmechanizowany 42 dywizji. On tutaj poniósł dość duże straty, broniąc Robotynę wcześniej. Natomiast no, mają Rosjanie problem na tym odcinku. Wiemy o dużych stratach. Przyznają to sami Rosjanie na Telegramie, czytając ich wypowiedzi. Natomiast co jeszcze Rosjanie mogą wprowadzić? Wiemy, że kontratakowały tutaj oddziały też WDW ze 7 dywizji. Ciężko powiedzieć. Myślę, że nawet Instytut nad Wojną tutaj mówi o problemach rosyjskich i tym, że ten front może pomalutku się łamać. Jest na tyle wykrwawiony, że wejście jeszcze większej ilości wojsk ukraińskich na tym odcinku frontu może w końcu pozwolić na to, aby tutaj osiągnąć sukces, chociaż pojawiły się też informacje, że strona ukraińska wcale nie będzie musiała dochodzić do morza, wystarczy, że dojdzie do Melitopola i zamknie korytarz zaporowski, zamknie korytarz na Krym strony lądowej. Więc tutaj no, dla mnie fizyczne zamknięcie to jest fizyczne. Artyleria wiadomo może bombardować, jeżeli ma dobre rozpoznanie. Może atakować wszystko, co się tam przemieszcza. Natomiast pamiętajmy, to jest jeszcze długa droga, jeszcze wiele, wiele kilometrów. Natomiast no, mamy powolne, ale cały czas wejście. Ta dynamika się powiększyła w ostatnim okresie czasu. Mam wrażenie, że wejście dodatkowych sił no, jest logiczne. Pozwoliło tutaj na przyspieszenie pewnych rzeczy. Jeżeli strona ukraińska znajdzie jeszcze więcej miejsca, czyli poszerzy to włamanie na prawo i na lewo, pozwoli to na wejście tutaj dodatkowych sił. I taką jednostką, która weszła też już na linię walki, jest 33. Brygada Zmechanizowana. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek wschodniej części zaporowskiej, no mamy tutaj cały czas walki w rejonie Żerebianki, natomiast mam wrażenie, że to natężenie walk w tym rejonie już osłabło, więc szczególnie ten rejon tutaj, Robotynę, Werbowe, ma kluczowe znaczenie, chociaż otwarcie drugiego, w sumie trzeciego kierunku do Rożjanka no, daje też do myślenia, co może być dalej. No, mamy jeszcze działania ukraińskie na Nesteriankę, więc tutaj zobaczymy. Rozszerzenie tego no, może przynieść efekty. Słuchajcie, przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Jeżeli mówimy o tym odcinku, to mamy dalsze działania w rejonie oraz zaatakowano z powietrza za pomocą artylerii przede wszystkim rejon Nowej Kachówki oraz miejscowości Ołeszki. Na tyłach, w sumie przy wylocie Krymu, zniszczona została bateria z radarem S-300 rosyjska, więc za pomocą tutaj artylerii rakietowej, HIMARS-ów. Natomiast mamy dalsze działania nękające strony ukraińskiej w rejonie Ołeszek oraz walki już tutaj w dorzeczu, w delcie samego Dniepru. Wiemy, że strona ukraińska zniszczyła tutaj troszeczkę sprzętu pływającego strony rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o te informacje, tyle z tego raportu wojennego. Pamiętajcie, zapraszam Was na rozmowę z Markiem, na wcześniejsze materiały i nie dajemy się. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.